Cześć, witam wszystkich przy kolejnym filmie. Dzisiaj pokażę Wam, jak wymienić uszczelki w bloku zaparzającym na przykładzie ekspresu Siemens. Niestety w ekspresach ciśnieniowych jest tak, że okresowo należy takie uszczelki wymienić, żeby można było dalej cieszyć się smakiem i aromatem dobrej, parzonej kawy. Pokażę Wam teraz, jak te uszczelki wymienić oraz jak przesmarować blok zaparzający. Czy jest to trudne? Jeżeli nie boicie się wyzwań technicznych oraz lubicie majsterkować, zapraszam do oglądania mojego filmu. Pokażę krok po kroku, jak to zrobić. Aby ekspres pracował prawidłowo, należy taki blok wyczyścić, wymyć, okresowo rozebrać, przesmarować oraz wymienić uszczelki. Pokażę teraz miejsca wymiany uszczelek. Do wymiany należą uszczelki w tym krójcu z obu stron. Tu go wykręcamy. Te dwie części współpracują i tu czasem występuje nieszczelność. Tą uszczelkę, gdy jest użyta, należy również wymienić. Jest to uszczelka tłoka. Pokażę teraz, jak rozkręcić cały blok zaparzający. Mamy do dyspozycji następujące śruby. Oczywiście miałem na myśli wkręty metalowe. Odkręcamy je kluczem Torx T10. Podważamy i części rozbieramy. Tych sprężyn nie trzeba wyciągać, można je tylko dokładnie wyczyścić. Czyścimy również prowadnice i wszystkie zakamarki, tam zbiera się dużo nieczystości. Wykręcamy dwa wkręty i wyciągamy tą część. Mamy teraz dostęp do dwóch uszczelek, które możemy wymienić. Rozbieramy teraz kolejne części w tym kierunku. Naciskamy i wyciągamy. Te miejsca należy dokładnie umyć, wyczyścić. Tu podobnie podważamy i wyciągamy.
Przy pomocy dwóch płaskich wkrętaków podważę i odłączę trzon dolnego tłoka. Teraz można wyjąć dolny tłok. We wnętrzu widać zanieczyszczenia. Kluczem Torx T9 odkręcam sitko tłoka górnego. Płaskim wkrętakiem odłączam wężyk tłoka. Tą uszczelkę można zdjąć i umyć, jednocześnie wymienić, jeżeli jest zużyta lub uszkodzona. W zakamarkach uszczelki widoczne są zanieczyszczenia. Przed umyciem tłoka ściągnę uszczelkę. Można teraz umyć wszystkie części z dodatkiem płynu do naczyń. Teraz wymienię uszczelki na tej części. Następnie wymiana uszczelki tłoka. Można teraz przykręcić sitko tłoka. Specjalnym smarem do kontaktów spożywczych przesmaruję teraz prowadnicę oraz ruchome części w bloku zaparzającym. Zwróćcie uwagę, które miejsce należy przesmarować. Te prowadnice również smarujemy.
Tą oś warto też przesmarować. Smarujemy również uszczelki. Pokażę teraz wymianę tej uszczelki umieszczonej pod tym pierścieniem. Jest to uszczelka trzonu tłoka. W wyniku zużycia uszkodzenia tej uszczelki woda cieknie po trzonie tłoka do pojemnika, gdzie są zbierane fusy użytej kawy. Wtedy widać dużą ilość wody. Świadczy to o uszkodzonej lub zużytej uszczelce. Pokażę Wam, jak wymienić tą uszczelkę bez wyjmowania tego pierścienia żółtego. Ten pierścień jest wpasowany, przyklejany. Postaram się zrobić to bez jego demontażu. W pierwszej kolejności wyciągnę starą uszczelkę przy pomocy haczyków szpikulców. Jest ok, uszczelka wyjęta. Od razu widać różnicę starej i nowej uszczelki. Pamiętajcie o tym, że ten rant, który jest teraz widoczny, powinien być umieszczony w kierunku tłoka. Sprawna uszczelka, wystarczająco uszczelnia trzpień tłoka. Zanim włożę tą uszczelkę, wyczyszczę teraz wnętrze gniazda uszczelki. Aby uszczelkę lekko osadzić i jej nie uszkodzić, nasmaruję ją tym samym smarem. Przesmaruję również wnętrze gniazda. Przy montażu pamiętajcie, aby tę uszczelkę ułożyć tym rantem, co widać do góry, tym nie. Delikatnie tę uszczelkę wkładamy na swoje miejsce i układamy tak, jak wcześniej wspomniałem. Możemy posłużyć się patyczkami drewnianymi. Do tego celu idealnie nadają się patyczki od sushi oraz cienkie wkrętaki. Dobrze jest, uszczelka prawidłowo ułożona. Ta stara uszczelka już się raczej nie przyda. Przed założeniem tłoka posmaruję jego trzon. Przesmaruję również uszczelkę. Tymczasowo wkładam górny tłok, aby zablokować dolny i zapinam trzon dolnego tłoka. Jest ok, teraz górny tłok możemy wypchnąć. A teraz niespodzianka. To są odbojniki, które często wypadają podczas demontażu. Przy montażu pamiętajmy o tym, aby te odbojniki prawidłowo umieścić.
Można teraz składać wszystkie części po kolei. Te zatrzaski muszą wystawać na zewnątrz. Tą stronę wprowadzamy do prowadnicy korpusu. Zapinamy teraz tą uszczelkę. Pamiętajmy, aby te zatrzaski dobrze zapiąć. Przy motorze sprawdźmy, aby wężyk szczelnie ułożyć. Te uszczelki należy przesmarować. Warto jeszcze przesmarować gniazdo osi z obu stron. Jak również oś obustronnie. Sprawdzamy, czy wszystko pasuje i skręcamy w całość. Pamiętajmy o prawidłowym ułożeniu mechanizmu, tak aby można było go włożyć do ekspresu. Tak na koniec pokażę Wam jeszcze jako dodatek, jak wyjąć sprzęgło zaparzacza. Pod spodem jest taki zatrzask, który należy podważyć i wysunąć całą część. Zobaczcie, jak to zrobić. Podważamy i przesuwamy ten cały element. Gotowe. Można dokonać teraz wymiany tej części. Oczywiście wkładamy ją w odwrotnej kolejności.
Słuchajcie, to wszystko. Jeżeli pomogłem w naprawie, to się cieszę. Zapraszam na moje kolejne filmy. Dziękuję. Na tym kończę. Trzymajcie się. Cześć.